Wyobraź sobie, że jesteś w Polsce na Wielkanoc. Idziesz do kościoła, a tam ludzie przynoszą koszyczki z jedzeniem. Na drugi dzień oblewają się wodą. Zobacz do końca i poznaj tradycje wielkanocne w Polsce. 1. Święconka. W sobotę Polacy idą z koszyczkiem do kościoła, żeby poświęcić pokarmy. Mamy tam chleb, sól, jajka i kiełbasę. To bardzo ważna tradycja w Polsce. Wszystko to, co przyniesiesz z kościoła w koszyczku, następnego dnia rano jest dzielone na śniadaniu wśród współbiesiadników. 2. Śmigus dyngus, czyli polewanie się wodą. W poniedziałek możesz zostać oblany wodą, także na ulicy. Polewanie się wodą to długoletnia tradycja i ma symbolizować pomyślność i szczęście. Dawniej uważano, że jeśli dziewczyna zostanie polana wodą w ten dzień, szybciej wyjdzie za mąż. Więc jeśli ktoś obleje Cię wodą, raczej to znaczy, że będziesz miał szczęście, a tak naprawdę może też mu się podobasz, bo to też forma zalotów. Na Wielkanoc jemy dużo dobrego jedzenia. Po pierwsze żurek, po drugie biała kiełbasa. O nie, przepraszam, po pierwsze jajka. A wiesz, dlaczego biała kiełbasa jest biała? Ma naturalny kolor, dlatego że nie jest wędzona. Przechodzi tylko przez proces parzenia i możesz jeść. I druga sprawa, nie używa się soli peklującej, dlatego taki kolor. W niedzielę sklepy będą zamknięte, no chyba że wiesz, żabka, jak zawsze. W niedzielę rano, przed śniadaniem, najczęściej dzieci szukają zajączka. Czy wiesz, co to znaczy? Zajączek w Polsce to najczęściej małe, drobne prezenty ukryte gdzieś w domu, w przydomowym ogródku. Pisanki to kolorowe, czy kolorowane, czy barwione, ozdabiane jaja. Dawniej wierzono, że jajko w formie pisanki jako nowe życie ma dać szczęście i chronić dom. Pisanki można robić na wiele różnych sposobów. Dość często mamy gotują jajka w łupinkach od cebuli, co barwi je na brązowo i następnie na takim zabarwionym jajku robi się wzory lub wydrapuje wzorek, na przykład igłą, albo po prostu maluje się na nich. Jedna z bardziej tradycyjnych metod to pisanki woskowe, gdzie woskiem nakłada się wzór na jajko i następnie dopiero je barwi. Jeśli niczego nie pominęłam, to teraz znasz najważniejsze zwyczaje w Polsce. Napisz, jakie są zwyczaje w Twoim kraju lub który ze zwyczajów, które świętujemy w Polsce, lubisz najbardziej.